Witam wszystkich na moim kanale. Chciałem powiedzieć kilka słów w tym odcinku na temat, dlaczego wolę Afrykę ze skrzynią automatyczną DCT od Afryki ze skrzynią manualną. Po pierwsze, w motocyklu ze skrzynią DCT nie ma ani dźwigni sprzęgła, ani nie ma dźwigni zmiany biegów. Co powoduje, że ręce cały czas spoczywają na uchwytach kierownicy i kierowca zajęty jest prowadzeniem motocykla, a lewą nogę, że tak powiem, mamy do własnej dyspozycji. Lewa noga nie jest zajęta przełączaniem biegów podczas jazdy. To powoduje, że cała uwaga kierowcy skupiona jest na prowadzeniu motocykla, a nie na wykonywaniu szeregu czynności, które w mniejszym lub większym stopniu rozpraszają. Inaczej mówiąc, podczas normalnej jazdy interesują nas tylko dwie rzeczy: manetka gazu oraz hamulce. Dla tych, którzy lubią jednak samodzielnie zmieniać biegi, istnieje tryb manualny, w który można przełączyć motocykl. Wówczas możemy zmieniać biegi według własnej woli za pomocą dwóch przycisków plus i minus. Tak, wygląda to trochę tak jak przerzutki w rowerze. Obie ręce jednak cały czas spoczywają na kierownicy, a zmiany biegów dokonuje się jedynie dwoma palcami, wskazującym i kciukiem. Jeśli jednak, będąc w trybie manualnym, będziemy próbowali jechać zbyt wolno, wówczas i tak komputer wkroczy do akcji, będzie odpowiednio redukował biegi, tak aby nie zadusić silnika. I tu pojawia się następna zaleta skrzyni automatycznej DCT. Otóż jeżdżąc motocyklem, jeżdżąc Afryką ze skrzynią DCT, nie można zadusić silnika. Nie ma takiej możliwości. Wszystkie głupie czynności, jakie wykonamy, które mogłyby prowadzić normalnie do zgaszenia naszego silnika, tu komputer natychmiast wychwyci i odpowiednio poprzełącza biegi tak, żeby do zaduszenia silnika nie doszło, tudzież wysprzęgli nam silnik i do zduszenia i silnik będzie chodził na wolnych obrotach. Nie da się silnika zadusić. Każdemu motocykliście na pewno kiedyś zdarzyła się taka sytuacja, kiedy dojeżdża na przykład do czerwonego światła, przyhamowuje, światło nagle zmienia się na zielone, motocykl jeszcze nie jest w pełni zatrzymany, a już należałoby jechać, a my w tym momencie nerwowo szukamy właściwego biegu, żeby przełączyć skrzynię, wrzucić właściwy bieg, żeby móc pojechać dalej. Otóż w skrzyni DCT nie ma czegoś takiego, dlatego że motocykl zawsze trzyma wrzucony właściwy bieg, odpowiedni do prędkości, z jaką jedziemy. Następna ważna zaleta wynikająca z tego, jak komputer zarządza biegami. W momencie, kiedy zdarzy nam się hamowanie awaryjne, kiedy jest sytuacja, w której normalnie w skrzyni manualnej nie zdążymy zredukować wszystkich biegów, powiedzmy aż do jedynki, tu komputer robi to za nas. Nas interesuje tylko wyhamowanie odpowiednio silne, natomiast w momencie, kiedy musimy nagle dodać gazu, jednak przerwać awaryjne hamowanie i dodać gazu, motocykl natychmiast gotowy jest to wykonać, ponieważ ciągle wrzucony jest odpowiedni bieg. Proszę, teraz wykonamy sobie hamowanie awaryjne i już w dowolnym momencie możemy dodać gazu i jedziemy dalej. Nie ma tutaj żadnego szukania biegów, nie musimy tutaj nic robić, po prostu hamulec i gaz. Jesteśmy zawsze gotowi do ruchu. Kolejną poważną zaletą jest to, że jeśli jesteśmy w takiej sytuacji, która się zdarza, że stoimy w korku, motocykliści co prawda rzadko stoją w korku, próbują się przeciskać między samochodami, ale zdarzają się takie korki, kiedy nie ma się gdzie wcisnąć, nie da się przejechać do przodu i stoimy w tym korku i musimy się poruszać powoli razem z samochodami. To w rzeczywistości wygląda tak, że w skrzyni manualnej bez przerwy używamy sprzęgła, co chwilę ruszamy, stajemy, wysprzęglamy motor, z powrotem zasprzęglamy i już po 10 minutach wykonywania takich czynności
dosłownie puchnie lewa dłoń z wysiłku. Tutaj nie ma tego problemu. W skrzyni DCT automatycznej nie ma tego problemu, dlatego że komputer sam operuje sprzęgłem motocykla. My tylko dodajemy gazu lub wciskamy hamulec i to jest wszystko, co robimy. Reszta dzieje się automatycznie. Jeszcze taka informacja uzupełniająca dla tych, którzy twierdzą, że Afryką z automatyczną skrzynią DCT nie da się powoli jechać. Nie da się jechać na tak zwanym półsprzęgle. Otóż da się tak jechać, jest to zupełnie wykonalne. W zasadzie można stosować dwie techniki. Jedna polega na tym, że jeżeli delikatnie operujemy gazem, wówczas motocykl jedzie na półsprzęgle. Jeśli jednak uznajemy, że motocykl jedzie za szybko na tym półsprzęgle, można jednocześnie operować gazem i hamulcem, co powoduje, że uzyskamy taką prędkość, jaką chcemy mieć. Mam też jedną złą wiadomość dla wszelkiej maści szpanerów, mistrzów ostatniej prostej i poganiaczy puszek, którzy lubią odgłosem silnika poganiać innych uczestników ruchu. Otóż w Afryce ze skrzynią DCT nie da się zrobić łutu-tu-tu, czyli nie można sobie przygazować, dlatego że motor zawsze ma zasprzęglony jakiś bieg i nie można sobie swobodnie kręcić silnikiem podczas jazdy. I jeszcze jedna rzecz, o której na śmierć byłbym zapomniał. Kiedyś w Chorwacji wjeżdżałem razem z pasażerem na dość stromy podjazd. Niestety w pewnym momencie musiałem się zatrzymać. Okazało się jednak, że przednie koło jest za słabo obciążone i pomimo naciśnięcia przedniego hamulca motocykl zaczął mi się zsuwać. Nie mogłem użyć hamulca tylnego koła, ponieważ właśnie byłem podparty prawą nogą. A tu w DCT, proszę bardzo, w miejscu sprzęgła mamy ręczny hamulec tylnego koła. Rewelacja.